Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Jeżeli Was przewiało i macie katar, proponuję herbatę specjalnie na katar. Pokażemy Wam bardzo interesującą mieszankę na bazie zielonej herbaty z różnymi dodatkami, które powinny uśmierzyć ból nosa, bo przy ostrym katarze również nos boli, ale także pomóc w oczyszczeniu nosa i złagodzić w ogóle katar. Co potrzebujemy? Przede wszystkim potrzebna nam jest jakaś baza, czyli coś, co zaparzymy, co będzie nośnikiem tych wszystkich dodatków. Użyjemy zielonej herbaty. Mamy zieloną herbatę, ponieważ okazało się, że japońscy uczeni dowiedli, że zielona herbata dobrze wpływa właśnie w czasie kataru. Nie znalazłem dokładnie, w jaki sposób ona niby dobrze wpływa, ale Japończycy zalecają zieloną herbatę na katar, więc my to też sprawdzimy. Dalej potrzebny nam jest imbir. Imbir my mamy akurat taki suszony, fajny, ale możecie sobie wziąć świeży. Imbir działa przeciwbakteryjnie i rozgrzewająco, wzmacnia odporność. Kolejne, cynamon. Kawałek cynamonowej kory, który z kolei również ma właściwości antyseptyczne i pomaga właśnie przy katarze, udrażnia drogi oddechowe. Bardzo przyjemnie. Kolejna sprawa, nietypowo, trochę Was zaskoczę, chili. Papryka chili generalnie rozgrzewa oczywiście również, ale ona pomaga oczyścić błonę śluzową z nadmiaru śluzu. Rozrzedza nam katar i pozwala się go łatwiej pozbyć. Tutaj trzeba jednak uważać i nie przesadzić, ponieważ chili jest ostre i nadmiar może z kolei przynieść odwrotny skutek, ponieważ może nam podrażnić znowu tę błonę śluzową, jeśli jest tego za dużo. Kurkuma. Kolejna rzecz, której nie spodziewalibyśmy się w herbacie. Okazuje się, że według medycyny ajurwedyjskiej, teraz z kolei w Indię wskakujemy, bardzo poleca się tam spożywanie kurkumy w czasie kataru. Czy to właśnie dodatek do herbaty, czy to dodatek do potraw, zawsze ta kurkuma u przeziębionych osób się pojawia. Bardzo jest popularny, nawet jest specjalna potrawa na katar, ryż z kurkumą, jakimiś tam innymi dodatkami. Kurkuma zalecana przez Hindusów na katar. Dalej, cytrynka. Mamy cytrynę, która zawiera witaminę C, ale zawiera także rutynę. O rutynie pewnie słyszeliście. Rutyna pozwala zatrzymać więcej witaminy C w organizmie. Spowalnia jej wydalanie i rozkładanie. Z kolei witamina C właśnie łagodzi przebieg choroby. Łatwiej ją przechodzimy. No i oczywiście wzmacnia odporność. No i całość posłodzimy sobie miodem. Tutaj mamy miodzik, pszczeli miodek, który znany jest od tysiącleci już w ludzkości. Jedyna rzecz zaraz po czystym alkoholu, którą mamy do jedzenia, a która nigdy się nie psuje. Ostatnio gdzieś nawet czytałem, że wykopano jakieś amfory w piramidach czy gdzieś tam i był tam miód sprzed 2000 lat, przeszło wciąż dobry do spożycia. Także wystarczy chyba jako reklama dla działania antybakteryjnego samego miodu. On również wzmacnia nam odporność i działa przede wszystkim właśnie przeciwbakteryjnie, łagodzi nam podrażnioną błonę śluzową. Na przykład jeśli mamy kaszel, to wtedy on nam może troszeczkę ulżyć przy podrażnionym gardle. Tutaj w przypadku kataru również może na boleści nosa dobrze sprzyjać leczeniu. Co ciekawe, w miodzie, dowiedziałem się, znajduje się nadtlenek wodoru, czyli woda utleniona, dezynfekująca. Nie wiem, jakim cudem te pszczoły to robią, ale robią. Jest tam nadtlenek wodoru. Niesamowite. To chyba wszystko, co tutaj mamy. Zaparzymy to chłodniej. Pamiętajcie o ważnej sprawie. Miód w wysokiej temperaturze traci swoje właściwości zdrowotne. Jest wtedy słodki, oczywiście smaczny, ale już nie ma tych wszystkich cennych właściwości. Dlatego to, co przygotujemy, należy najpierw przestudzić i dopiero dodać miodu. My tego nie zrobimy, ponieważ jesteśmy w plenerze i robimy to dość roboczo. Nie jesteśmy też chorzy, więc akurat nie o to chodzi. My sobie tylko tym miodem posłodzimy, ale jeżeli będziecie chorzy, pamiętajcie, na choroby nosa nie musicie pić gorących, rozgrzewających rzeczy. To może być chłodniejsze. Grunt, żeby właśnie zachować zdrowotne właściwości miodziku. Jest to zielona herbata, więc i tak chłodniejszą wodą się zaparzy, stąd szybciej wystygnie. Generalnie bardziej taka lemoniada nam z tego wyjdzie, na ciepło, ale nie na gorąco.
gotowe. Jak zauważyliście, cytryna nie do fusów. Pamiętamy, tak? Osobno sok z cytryny, rozpuściłem w nim miód od razu i zalaliśmy tym magicznym eliksirem. Pachnie bardzo cytrynowo, lekko imbirkiem. Myślę, że będzie smaczne, bo pachnie smacznie. O rany, ostre wyszło, ale rzeczywiście idzie w nos od razu. Niesamowite. Można troszeczkę mniej chili jednak dać. Chyba się trafiło jakieś pikantniejsze. Czuć imbir, kurkumę również, chociaż słabiej. Bardzo dobre, choć ostre, ale naprawdę od razu czuję to w nosie. Niesamowite. Zupełnie jak po chrzanie. Notabene można też dodać więcej chrzanu do diety swojej w czasie kataru. Chrzan bardzo intensywnie przeczyszcza nohal. Można też wasabi, jeśli ktoś woli raczej kuchnię japońską, ale to mętne, fajne, cieplutkie. Właśnie, gdyby nie było cieplutkie, miodek jeszcze dodatkowo by działał. Tak, został z niego tylko smak. Pamiętajcie o tym. No, ciut za ostre, ale bardzo dobre. Myślę, że następnym razem oszczędniej z chili. Przepis fajny. Zaraz oddycha się lżej. Do zobaczenia na czajnikowy.pl i koniecznie zobaczcie wszystkie odcinki naszej jesiennej serii zdrowotnej. Do zobaczenia.